Cześć i czołgiem. Lasy Państwowe w przypływie swej wspaniałomyślności pozwoliły nam na korzystanie z kuchenek gazowych. Tak więc mam tutaj kuchenkę marki Highlander. No i dzisiaj nawiążemy do tematu z ostatniego odcinka, gdzie pokazywałem Wam, jak znaleźć obszary, na których można korzystać z kuchenek gazowych. Tutaj oczywiście wyświetli się link. Kliknijcie, zobaczcie, jak znaleźć obszary, na których możemy korzystać z kuchenek. No a w dzisiejszym odcinku skupimy się nie na samych kuchenkach, ale na tym, co konieczne do przyrządzenia posiłku właśnie na kuchence gazowej, czyli na naczyniach. Wybierzemy sobie naczynie idealne, ale nie tylko naczynie do gotowania na kuchence gazowej, ale również takie, które nam posłuży do gotowania na ogniu, na żarze. Powiemy sobie, czy możemy wybrać jedno jedyne naczynie na wyprawy, czy jednak powinniśmy wybrać zestaw. No zobaczmy, co mam ze sobą dzisiaj w moim magicznym plecaku. Klasyczny kubek ze stali nierdzewnej. Naczynie o dość niestandardowych gabarytach, później się mu przyjrzymy. Mam też cały zestaw garów w takim oto zgrabnym pokrowcu i mniejszy zestaw naczyń. Jest to sprzęt używany przeze mnie na wcześniejszych wyprawach, dzięki czemu powiem Wam, jak się sprawuje, do czego się nadaje, a do czego się nie nadaje. No bo popatrzcie, na przykład tutaj na nadtopioną rączkę już wiadomo, że te gary nie nadadzą się do gotowania na żarze, czy też na ogniu. Przetestowałem je, ale po kolei o wszystkim sobie za chwilę powiemy. Nie testowałem jedynie tego zestawu garnków. Być może przetestujemy go sobie za chwilę. Co mam jeszcze ze sobą? Danie marki Track and Eat. Oczywiście do nabycia w sklepie Millworld i oczywiście nie tylko takie dania są tam dostępne. Mamy wiele dań liofilizowanych, nie tylko liofilizatów, ale również takich typowo turystycznych dań, zestawów całych racji żywnościowych. Warto zajrzeć na stronę sklepu, zobaczyć. Ale tak jak mówię, mówiłem o tym kilka odcinków wcześniej, że takie pożywienie nadaje się głównie na wyprawy gdzieś długodystansowe, gdzie zależy nam na niskiej wadze ekwipunku, na małych gabarytach, gdzie nie możemy ładować prawdziwego takiego ciężkiego prowiantu do plecaka. Bo są to dania dość drogie. Jeżeli chcielibyśmy to kupować na każdy weekendowy wypad, no to zwyczajnie byśmy zbankrutowali. Natomiast jeżeli gdzieś wybieramy się na dalszą wyprawę kilkudniową, to rzeczywiście warto się w coś takiego zaopatrzyć, jeżeli nie chcemy dźwigać ze sobą niepotrzebnych kilogramów, nie chcemy zabierać w plecaku zbyt dużo miejsca. Jajka z cebulą. Można pewnie zrobić z tego coś na wzór jajecznicy, coś na wzór omleta. No zobaczymy. To jest oczywiście pod postacią proszku, należy to rozrobić z wodą, no i usmażyć. No i dobra, jak to możemy usmażyć, mając do dyspozycji takie naczynia i kuchenkę gazową? Już Wam od razu mówię, że tego typu kubek, taki klasyczny, ten jest akurat na wzór kubka armii amerykańskiej, ten kubek nie nada się do kuchenki gazowej. Nie będzie tutaj się zachowywał zbyt stabilnie, to po pierwsze. Po drugie, powierzchnia grzewcza. No zauważcie, że ten kubek rozrasta się nam w pionie, nie w poziomie. No a jeżeli chcemy szybko zagotować chociażby wodę, to potrzebujemy czegoś maksymalnie płaskiego, no i szerokiego. Im większa ta powierzchnia styku z płomieniem, z gorącym spodem naczynia, tym szybciej wodę zagotujemy. Tutaj ta woda będzie się po prostu gotowała długo. Czy taki kubek należy zatem skreślić? Absolutnie nie. Korzystam z niego bardzo często, dlatego że zajmuje najmniej miejsca w ekwipunku. Jeżeli pokonujemy duże dystanse, to chcemy, aby takie naczynie zajmowało jak najmniej miejsca, żeby dało się w nim po pierwsze zagotować wodę, po drugie podgrzać posiłek. Do tego nadaje się ten kubek. No i nadaje się też, jeżeli przemieszczamy się gdzieś na dalsze dystanse, jeżeli podróżujemy, no to być może nie będziemy zabierać ze sobą kuchenki, która swoje waży. Być może weźmiemy tylko krzesiwo i będziemy chcieli na przykład rozpalić ogień. Jeżeli tak, to bardzo dobrze gotuje się w takim kubku na żarze przy ogniu, dlatego że ogień swoimi językami oplata ten kubek z każdej strony. Żar również grzeje w ten sposób, że to ciepło jest naokoło kubka, także powierzchnia grzewcza znajduje się wtedy również tutaj na ściankach kubka. Woda szybko się gotuje. Natomiast jeżeli kubek jest na kuchence, no to powierzchnia grzewcza jest tylko od spodu. Moim ulubionym naczyniem, testowanym od dłuższego czasu, jest ten oto wynalazek, który jest w ofercie zarówno marki Miltek, jak i MFH,
jak również naszego rodzimego Texara. No zobaczmy, co to takiego. Z tego co widziałem, niezależnie czy jest to Miltek MFH czy Texar, to wygląda to identycznie. Jest to oczywiście stal, żadne aluminium trujące, patelnia, ale również miska, bo ma wysokie ścianki, jak również talerz, bo ta przykrywka tutaj po zdjęciu jej jest talerzem i to dwukomorowym, jak widzicie. Możemy sobie tutaj gdzieś jakąś surówę walnąć z jednej strony, z drugiej coś, co jest ciepłe, dopiero ugotowane. Także fajny poręczny talerz, który jest jednocześnie pokrywką, kiedy gotujemy. No a całość po złożeniu zajmuje naprawdę niewiele miejsca, bo tutaj jedno wchodzi w drugie, rączka się składa i tyle. Także z tych właśnie względów uważam to naczynie za najlepsze. Po pierwsze, małe gabaryty po złożeniu. Po drugie, niska waga, stosunkowo niska waga, na pewno niższa niż w przypadku takich cięższych już zestawów naczyń. To jest również cięższe. No i tak, gabaryty, waga, ale głównie rzeczywiście powierzchnia grzewcza, bo popatrzcie, jakie to naczynie jest szerokie. Jeżeli będę chciał zagotować wodę, to wlewając ją tutaj, zagotuję tę wodę na kuchence dużo szybciej niż gotując ją w takim wysokim kubku. Myślę, że to naczynie jest dobre zarówno do gotowania na kuchence gazowej, jak i w żarze, na ogniu. Jest naprawdę wielofunkcyjne, dlatego że popatrzcie, jeżeli będziemy chcieli gotować na ogniu czy też w żarze, to ta rączka jest tutaj stalowa, niczym nie powleczona i to jest właśnie bardzo dobre, dlatego że przy żarze, ogniu panuje gorąca temperatura. Nie chciałbym, żeby tutaj jakieś tworzywo sztuczne zaczęło się topić, kruszyć, a tak się dzieje w tym zestawie tych oto garów. Oczywiście wszystkie te garnki i te naczynia będą podlinkowane pod filmem. W opisie filmu możecie tam zajrzeć, zobaczyć specyfikację tego sprzętu. Jak zwykle nie zagłębiam się za bardzo w specyfikację. Bardziej mówię tutaj o praktycznym zastosowaniu tych naczyń. No i popatrzcie, co mamy w zestawie. Talerz płaski, który jest jednocześnie pokrywką dla patelni. Patelnia może śmiało konkurować z tą, z tym, że jak widzicie, powierzchnia grzewcza tej jest większa. Ta jest mniejsza. W dodatku jest naczynie niższe. Zwyczajnie niższe są tutaj ścianki. To naczynie ma wyższe ścianki i większą powierzchnię grzewczą, dlatego jak dla mnie wygrywa zdecydowanie. No ta patelnia nada się, owszem. A ta rączka w ogóle, ona jest strasznie niestabilna. Rozkłada się to, no i widzicie, tak to wygląda. Tutaj to rzeczywiście się trzyma, mogę trzęść ręką i jest w miarę stabilne. Tutaj niestety łatwo można przez przypadek gdzieś ściągając sobie zrobić coś takiego. Podnosimy jedzenie z kuchenki dopiero zrobione, zbyt gwałtownie, a to robi nam coś takiego, już jest po jedzeniu. Także słabe. Słabe jest również to, że zostało to powleczone tworzywem sztucznym. Oczywiście to tworzywo sztuczne jest tu po to, żebyśmy się nie sparzyli chwytając za to, no ale jednak wolałbym, żeby niczego tutaj nie było, dlatego że popatrzcie, ja gotowałem chyba na żarze, z tego co pamiętam. Pojawi się być może przebitka z momentu, kiedy właśnie to się nadtopiło. Gotowałem na żarze, no i wystarczyła wysoka temperatura, a nawet płomienie nie sięgały do tej rączki. Wystarczyła wysoka temperatura, to się zaczęło topić, kruszyć. Także słaba robota. Nie powinno naczynie być powleczone czymś, co się zaczyna topić pod wpływem temperatury. Popatrzcie jeszcze z bliska. Niezależnie, czy jest to naczynie do gotowania na kuchence, czy na żarze, po prostu to powinno być odporne na wysoką temperaturę, a niestety nie jest. Także takie naczynie. Dodatkowo tutaj jest taki rondelek i dla mnie to jest trochę dziwne, szczerze mówiąc, bo mamy taki rondelek do podwieszenia. Być może fajny, ale naprawdę niewiele tutaj zagotujemy. Może troszeczkę wody, bo jest to nie dość, że niskie naczynie, to jeszcze o małej powierzchni. No ale jakbyśmy się tak uparli, to zarówno to, jak i to naczynie ma takie samo zastosowanie, tylko że to jest trochę mniejsze. Możemy je podwiesić na tej oto rączce. To jest większe, możemy je położyć na żarze. No ale jaki jest sens noszenia i tego, skoro i to służy nam do gotowania, do smażenia? Nie wiem, zabrałbym tę patelnię, gdybym musiał rzeczywiście bazować na tym zestawie, ale tego zestawu wam nie polecam. To jest zestaw garnków, który jest już trochę droższy niestety niż inne prezentowane tutaj naczynia.
No ale mamy w tym zestawie wszystko, co jest nam potrzebne właśnie na taki kemping typowy, na biwak raczej typowy, gdzie rzeczywiście budujemy sobie obóz i siedzimy ze 2 dni w terenie. Potrzebujemy garnków, żeby coś pożywnego ugotować. I tutaj mamy tych naczyń sporo tak naprawdę. To wszystko ładnie do siebie pasuje, jest spasowane na tyle, że zajmuje powierzchnię jednego garnka. No ale mamy tutaj trochę więcej naczyń niż jeden garnek. Po pierwsze mamy patelnię. Bardzo ładne są to naczynia, rzeczywiście chyba są najładniejsze z tych wszystkich, dlatego że nie wyglądają jak takie typowo stalowe jakieś tam blaszaki, ale no mają jeszcze ciekawy design. Nie korzystałem jeszcze z tych naczyń niestety, testowałem wszystkie pozostałe, tych jeszcze nie. No i popatrzcie, ta patelnia ma już regularne kształty, nie jest taka podłużna. Rączka jest krótka, także nie powinno to przeważać na kuchence. No i rzeczywiście najbardziej stabilnie będzie zrobić jajecznicę w tym naczyniu i być może tak właśnie zrobimy. To naczynie już testowałem nieraz, sprawdza się na kuchence. Być może gdzieś pojawi się przebitka, jeżeli znajdę taki film. Jest już przetestowane, także śmiało mogę to polecić, ale sprawdźmy sobie jeszcze te garnki. Duży garnek, co ciekawe, również ma rączkę, tak jak patelnia, także łatwo nam go będzie z ognia ściągnąć, ale tutaj już spokojnie zupę ugotujemy, podgrzejemy, solidny gar, no i malutki garnek. Nie wiem w sumie po co, bo jak już bierzemy garnek, to wystarczy jeden. To jest po prostu mniejsza wersja. Tutaj mamy jeszcze w zestawie jakieś naczynia plastikowe, ale to już takie mniej warte uwagi rzeczy. Miski, jeżeli ktoś lubi z plastiku jeść, ja nie lubię, także nie będę na to nawet zwracał uwagi. Zazwyczaj gdzieś w terenie robimy dania takie typowo jednogarnkowe, jeden solidny garnek, patelnia i to wystarczy na pewno. No ale dobra, sprawdźmy sobie tę patelnię. O, sypnęło jajem sproszkowanym. Nigdy czegoś takiego nie jadłem. Jajek w proszku w ogóle nigdy nie jadłem. Wygląda to ciekawie, jak sproszkowana jajecznica ze szczypiorkiem. Popatrzcie tylko. No i zobaczymy, jak to smakuje. Ten zestaw garów jest lekki, no ale wiąże się to z tym, że jest aluminiowy. No bo tak, aluminium jest niezdrowe. Natomiast stalowe naczynia są ciężkie. No i ten zestaw garów to jest pewien kompromis. To są naczynia aluminiowe, ale są anodowane. A skoro są anodowane, to te trujące związki z aluminium, kiedy aluminium jest podgrzewane, nie ulatniają się. Także mamy tak jakby aluminium z warstwą ochronną, czyli naczynia są zarówno lekkie, jak i zdrowe w użytkowaniu. Proszek, a wygląda teraz jak jajecznica. I teraz ważna uwaga, warto sobie mieszać łyżką, najlepiej drewnianą, ale może też być plastikowa, dlatego żeby nie używać łyżek stalowych, aluminiowych, żeby nie zdzierać tej warstwy ochronnej, która sprawia, że związki trujące z aluminium nie będą się uwalniały do jedzenia, a to jest ważne. No jeżeli chcemy mieć naczynia lekki zestaw naczyń, no to muszą być one aluminiowe, no i muszą mieć warstwę ochronną, żeby były zdrowe jednocześnie. Taki jest właśnie ten zestaw garnków. Jest on bardzo fajny, ale myślę, że właśnie na takie bardziej stacjonarne wyprawy, no bo z jednej strony jest lekki, z drugiej jednak zajmuje trochę miejsca w ekwipunku. Jeżeli bym podróżował gdzieś dalej, no to myślę, że wybrałbym po prostu tę patelnię, bo ona zajmuje stosunkowo mało miejsca w plecaku. Natomiast na takie posiedzenia w obozie wybrałbym zestaw naczyń. No i taki jest mój werdykt. Jak na razie podarowałbym sobie ten dziwny zestaw, on jest chyba od Milteka, ten, który gdzieś tutaj wyrzuciłem obok, gdzie się rączka topi, gdzie jest niestabilna ta rączka, gdzie mamy jakiś malutki garnuszek, który do niczego się nie nadaje, to całkowicie bym sobie podarował. Kubek, kiedy naprawdę nie mamy miejsca w ekwipunku, kiedy naprawdę podróżujemy w takim stylu ultra light, do niego możemy też coś zawsze jeszcze włożyć, także nie będzie przesadnie dużo miejsca zajmował. Wtedy kubek, kiedy gotujemy na ognisku, na żarze, nada się jak najbardziej. Natomiast takie naczynia, no właśnie testujemy na kuchenkę gazową, żeby nam to tutaj nic nie przeważyło. Świetnie. Najlepiej właśnie ta patelnia pasuje na kuchenkę, dlatego że jest o regularnych kształtach i nic nam tutaj nie przeważy.
Bardzo dobrze radziła sobie również ta patelnia. Nie ma regularnych kształtów, ale ma dużą powierzchnię, a sama duża powierzchnia już bardzo dużo daje. Dodatkowo tutaj jest oczywiście wszystko dociążone posiłkiem. Dajmy tutaj posiłek i też jest w miarę stabilnie wszystko, nie powinno nam się to przewrócić. Gorzej byłoby z kubkiem, dlatego kubka nie polecam do kuchenek gazowych. No a teraz spróbujmy sobie podgrzać jajecznicę, bo ja gadam i gadam, a nie ma z tego żadnego pożytku jak na razie. Poszedł płomień. No i sprawdźmy, jak to będzie się tutaj robiło. Ach, żebyście tylko mogli poczuć ten smród spalonego jaja. Wygląda to bardzo podobnie do jajecznicy. Znaczy jestem zdziwiony, jaką to konsystencję przybrało, bo wcześniej było takie kremowe po dodaniu wody tylko, no a po przysmażeniu rzeczywiście wygląda, jakby to była jajecznica. Takie grudki, kawałki jajek, szczypiorku, cebuli. Nie wiem, co tu jeszcze jest, to czerwone, jakieś pomidory może. Sprawdzimy. Na zdrowie. Dajcie znać w komentarzach, jakiego typu filmów oczekujecie, no i oczywiście ja się do Was dostosuję. Na kanale Adventurer coś robimy ciekawego? Pewnie tak, ale nie wiem, jaki film równolegle wleci, także po prostu zajrzyjcie na kanał Adventurer. A tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.